The ninth day of the Hebrew month of Av, in the year 3828 from the creation of the world, 1943 years ago. 9 dnia hebrajskiego miesiąca Av w roku 3828 powstanie świata. W 1943 roku druga świątynia została zniszczona znowu, a Żydzi zostali zmuszeni do wypuszczenia ziemi Izraela. The second temple in Jerusalem is destroyed, and once again the Jewish people are forced to leave the land of Israel and go into exile. They are exiled to the four corners of the earth, settling in North Africa, Iraq, Persia, India, as well as France, Spain, and other countries in Europe and Asia. Zion is left bereft of her children. Żydzi zostali zmuszeni do tego, żeby opuścić ziemię Izraela, poszli na 4 strony świata, zajęli północną część Afryki, Iraku, Persję, czyli Iran, Indie, a także Francję, Hiszpanię i inne kraje europejskie i azjatyckie. Znowu Sion został bez swoich dzieci. More than 1,000 years ago, the first Jews arrived in Poland. The Jewish community in Poland thrived and grew. Jews in Poland and throughout Europe lived as loyal citizens in their respective countries, contributing to their host country's economy, welfare, and defense. Temu Żydzi przyjechali do Polski, zakładając tutaj swoje gminy, pracując i wychowując tutaj swoich dzieci, byli lojalnymi, wiernymi mieszkańcami tych społeczeństw, w którym przebywali. By and large, the Jewish communities lived in harmony with their non-Jewish neighbors, mutually benefiting both communities. However, there was always throughout Europe an element that always regarded the Jew as an outsider, not worthy of the rights of other citizens. Żydzi przebywając tutaj byli wiernymi, stali się częścią społeczeństwa, byli pracując również i przyczyniają się do rozwoju miasta, zarówno ze strony finansowej i nie tylko. Stali się częścią tych ludzi, aczkolwiek zawsze była taka grupa osób, która próbowała ich postawić obok jako obcych, jako cudzoziemców. For almost 2 millennia, this element would, from time to time, organize bands to terrorize Jewish communities in the form of persecution, expulsions, and pogroms. However, even though there were difficult periods, Jewish communities in Europe always managed to regroup, relocate, and reestablish themselves time after time. Właśnie te grupy, które starały się o to, żeby odizolować Żydów i traktować ich jako obcych, przyczyniali się przez te 2 milenia przyczyniali się do pogromów, do niechęci i zagłady narodu żydowskiego. Mimo tym wszystkim przeciwnościom Żydzi zawsze wracali i trwali w tym, żeby być narodem. All that changed 80 years ago when the National Socialist Movement, or Nazi Party, was formed in Germany. This embodiment of evil, declared as many of the likes of Pharaoh and Haman did in earlier times, let us destroy them as a nation, and the name of Israel shall not be ever again remembered. I to kilka lat temu, jak wszyscy wiemy, jak ruch nazistowski postarał się o to, żeby zniszczyć cały naród żydowski. I tutaj był cytat z psalmów, psalm 84, werset 5, mówiąc o tym, żeby zniszczyć cały naród żydowski. First they rose to power in Germany, and then 6 years later began their sweep of Europe by invading Poland. Zaczęli najpierw tworzyć całą tę nienawiść w Niemczech, a potem 6 lat później to się rozprzestrzeniło na całą Europę i właśnie w Polsce. Both my paternal and maternal grandparents were Polish Jews who were fortunate to emigrate from Poland well before the Nazi invasion. My maternal grandparents lived in the village of Lanchna and then moved to Suchediow, where my grandfather was a partner in a bus service. Moi dziadkowie
byli Żydami z Polski, zostali zmuszeni do tego, żeby opuścić właśnie Polskę przez ich miejsca, przez ten ruch nazistowski, który powstał. My grandfather, Louis Mazel of blessed memory, or in Polish Leon Majewski, not only participated in the commerce of Poland, but in its defense as well, serving in the Polish cavalry in World War I. Mój dziadek, pan Louis Mazel, niech będzie błogosławiona pamięć jego, w polskim imieniu Leon Majewski nie tylko czynny, ale brał również udział w rozwoju finansowym czy rozwoju miasta. Także służył w obronie krajów kawalerii w I wojnie światowej. They immigrated to Canada with my mother and her siblings 81 years ago. Przenieśli się do Kanady z mamą właśnie Ephraima i tam mieszkali, gdy ona miała 8 lat. My paternal grandparents, Wolf Yehuda and Hannah Mindel Silverberg of blessed memory, left Poland over 105 years ago, first arriving in England and after a short time emigrating to Canada. However, my grandfather left behind many members of the Silverberg family. The Silverberg family was an established family in the town of Polaniec, or Plontch in Yiddish, with both a grocery and a fabric store. They were well respected and well liked by both Jewish and non-Jewish residents of Polaniec. Moi dziadkowie, Wolf Yehuda oraz babcia Hanna Mindel Silverberg, niech będzie błogosławiona pamięć ich, left Poland over 105 years ago. Opuścili Polskę i wyemigrowali do Anglii, potem z Anglii do Kanady, aczkolwiek moi dziadkowie byli aczkolwiek moi dziadkowie byli bardzo przywiązani do miejscowości w Polsce, w Polaniec, gdzie oni pracowali i mieli fabrykę. But then came the shadow of Nazi occupation. Overnight, the Jews of Poland were stripped of their rights and were persecuted, enslaved, and hunted down in their own communities. Some remained in Polaniec until the bitter end. A wtedy przyszła nazistowska okupacja. Żydzi w Polsce byli wzięli do niewoli, byli zabijani, polowano na nich w ich własnych gminach. Joseph and Chaya Silverberg of blessed memory, sensing that the jaws of the evil Nazi occupiers were closing upon the Jewish residents of Polaniec, made the heart-rending decision of giving their infant daughter Miriam, who stands with us today, to the care of the remaining non-Jewish residents. Joseph i Chaya Silverberg, niech będzie błogosławiona pamięć ich, przez to, co się stało, zmuszeni byli zostawić swoją córkę, panią Miriam, Marię, która dzisiaj stoi przed nami. Another branch of the Silverberg family did not wait until the Nazi final solution was implemented in Polaniec and escaped into the forest beside the village of Wymyslow and hid in a bunker. Część rodziny nie czekała, aż zostaną złapani, po prostu postanowili uciec i schować się do pobliskiego do Wymysłowa, tak, i tam się ukrywali w tej małej miejscowości. Polaniec was liquidated from its Jewish population on Sunday, the 7th of the Hebrew month of Cheshvan, 5703, or in the Gregorian calendar on the 18th of October, 1942.
Polaniec został, można użyć słowa, wyczyszczony z Żydów, Żydów mieszkających tu w niedzielę 7 dnia hebrajskiego kalendarza, czyli miesiąca Ephraim w 1703, czyli w kalendarzu gregoriańskim to będzie 18 październik 1942. Those hiding in this forest managed to survive another 8 months until they too fell victim to the agents of the Nazi occupation. Przetrwali niektórzy przetrwali tak przez kolejne 8 miesięcy, ale potem i tak zostali trwani przez. However, in this time of utter darkness, there shone beacons of light and humanity through the deep blackness of the times. Jan and Josefa Kosovich took the infant Jewish girl Miriam, welcoming her into their home and family, and raised her as their own daughter Maria, defying the Nazis and the Gestapo at a risk of not only their lives, but the lives of their children as well. W tych czasach ciemności, w tych czasach braku światła dla ludzkości, pan Jan i pani Józefa Kosowicz wzięli u siebie panią Miriam, żydowską dziewczynę, wzięli ją do siebie, wychowując i jako własne dziecko, chroniąc przed nazistami i gestapo, przed śmiercią. Here too, in the adjacent village of Wymyslow, a family would bring food to the Silverbergs in the forest bunker, and other villagers as well would give food to the young girl of the family, Rivka, who would on occasion risk coming to the village to search for food. Tutaj ludzie z różnych miast przychodzili, przynosząc jedzenie, tych, którzy zostali schowani w lesie, w bunkrach, dla tej młodej dziewczyny i dla Rywki, która też została tutaj pochowana, ryzykując też swoje życie. The branch of the Silverberg family living in Canada did not remain ambivalent to the events in Europe, recognizing the threat of the Nazis to the Jewish people and to the free world as well. Jest część rodziny Silverbergów mieszkająca teraz w Kanadzie. My uncle, Morris Silverberg of blessed memory, and my father of blessed memory both volunteered for active duty in Canada's armed forces. Mój wujek Morris Silverberg świętej pamięci, nigdy był postawiony, oraz mój ojciec byli wolontariuszami i służyli w kanadyjskiej wojsku. My father joined the Royal Canadian Air Force, trained in Western and Northern Canada, and in the latter stages of the war was sent to England to participate in the final defeat of Nazi Germany. Mój ojciec przyłączył się do kanadyjskiej lotniczej i on tam był trenowany na wschodzie i na północy Kanada, i potem został wysłany do Anglii, żeby móc brać udział w końcowej bitwie przeciwko nazistom w Niemczech. But alas, it was too late for Joseph and Chaya Silverberg of blessed memory, and it was too late for the Silverbergs buried here and in the adjacent forest. To niestety było za późno dla Józefa i Chaje Silverberg. Niech będzie błogosławiona ich pamięć tych, którzy zostali tutaj pochowani w tym lesie. As the witnesses here in the village of Wymyslow related, when the agents of the Nazi occupiers discovered the bunker, shots were heard coming from the forest as they apparently murdered the menfolk on the spot, followed by an explosion that assumedly destroyed the bunker.
Then the two women who were in the bunker, one of whom was the young girl Rivka, was led away, brutally ravaged by their captors, and they were then beaten to death and buried in the shallow grave where we stand now. W tym lesie zostało, w jakimś skrócie zostało tutaj odnaleziona w bunkrze i zabita Rivka, o której pamięci pisze. In this place, pure innocence met unspeakable brutality. Pious devotion met absolute evil. And we stand here today in this hallowed and horrific place, in this pure and putrid place, in this sacred and sacrilegious place, to honor the members of our family and nation who met such a terrible fate. W tym miejscu jest nasza czysta niewinność oraz czysta nienawiść, tu gdzie my stoimy, opamiętniamy teraz tych, którzy odeszli. The Talmud states that in the time to come there will be a day of reckoning for all those who persecuted the Jewish people over the years. Ask the Talmud, what atonement is possible for the blood of the sages Rabbi Akiva and his colleagues murdered by the Romans? Talmud mówi nam o tym, że przyjdzie czas odpłaty za przelaną żydowską krew. Jest pytanie, Talmud zadaje odnośnie rabina Akiwy i jego uczniów zamordowanych przez Romów. And we ask today, what atonement is possible for the blood of Joseph and Chaya Silverberg, Rivka Silverberg and her family, the Jews of Polaniec, and all of Poland and all of Europe? The Talmud answers that no atonement is possible, quoting the verse in the book of Yoel, and I shall absolve, but their blood I shall not absolve. I nasuwa się to samo pytanie też, co się stało, co z krwią Józefa i Chaja Silverberg oraz z krwią Rivką, która została tutaj wcelona. Jest o tym pamięć, żeby pamiętać o przelaną krew. Quoting this portion of the Talmud, the former chief rabbi of Israel, Rabbi Mordechai Eliyahu, may the memory of the righteous be blessed, once explained at a house of mourning for a terror victim, that while there can be no physical atonement for the murdered victims, there is a spiritual atonement expressed in the second portion of that verse. And I shall absolve, but their blood I shall not absolve, and God dwells in Zion. The return of the Jewish people to the land of Israel, the beginning of the fulfillment of the prophecies of the prophets. This is the true answer to all the enemies of the Jewish people of the past and present. Zion is no longer bereft of her children. Wyjaśnienie też nam tutaj wprowadza Rabbi Mordechai Eliyahu, naczelny rabin Izraela, mówiąc, wysuwając werset o tym, że pamięć o ich krwi należy pamiętać, jednak jeżeli chodzi o pomstę, to Bóg nie jest sprawiedliwy. However, the prophecy and God dwells in Zion is not only a promise, it is a commitment as well. It is a commitment of the Jews who merit to live in the land of Israel towards all their brethren in the diaspora, that what happened here and all over Europe shall never happen again. O tym też nam mówią też prorocy i potem o tym, że to, co się stało tutaj, nie powinno się stać dalej i po obietnicą, która nam została dana o powrocie do ziemi Sion. 2 months ago, I attended another memorial ceremony, but not in Wymyslow, but rather in Jerusalem at the military cemetery at Mount Herzl. 2 miesiące temu byłem również na pamięć ceremonię na cmentarzu wojskowym w Jerozolimie. The ceremony was attended by the President of Israel, by the former Chief Rabbi of Israel, Rabbi Yisrael Meir Lau, by the IDF Chief of Staff, by the Commander of the Israeli Police, by the Minister of Defense, and last but not least, by the Prime Minister of Israel, Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ceremonia ta w obecności były również prezydent Izraela, szef sztabu wojskowego Izraela, naczelny rabin, minister obrony Izraela, a także premier Benjamin Netanyahu.
But Prime Minister Netanyahu was not attending in his role as Prime Minister, but rather in his role as a younger brother. For we all had gathered there to honor his older brother, Lieutenant Colonel Yonatan Netanyahu, of blessed memory, who 35 years earlier gave his life in Entebbe, in order that all the world should know, never again. I to było też upamiętnienie zmarłego brata Jonatana Netanyahu, który zginął w Ugandzie, i też przypomnienie nam o tym, że to, co się stało, nie powinno się powtórzyć. Never again shall Jews be put through a selection for life and death. Never again shall Jews be like sheep for slaughter. Never again shall the enemies of the Jewish people raise their hands against our nation and live to tell the tale. Nigdy więcej Żydzi nie powinni zostać selekcjonowani, wybierani do życia lub śmierci. Nigdy więcej nie powinno być tak, że Żydzi jak owce szły na rzeź. I nigdy więcej nie powinno być tak, że przeciwnicy narodu żydowskiego wyciągną swoje ręce, by ich zniszczyć. The devotion of Yonatan Netanyahu to the Jewish people did not start at Entebbe. Entebbe was but a final chapter of a brave young man whose sacrifice on behalf of the Jewish people in both known and still secret missions went beyond the boundaries of regular human beings. I cannot compare myself to Yoni. Light years separate us in terms of his dedication towards the people in the land of Israel. Wspominając, mówiąc o tym Yonatan Netanyahu, który został pamięć o tym powstał wtedy, kiedy Yonatan Netanyahu został stracony w Nabi. Ja nie próbuję się porównać do niego, ale tu chodzi tylko o tym, żeby przypomnieć i pamiętać. However, in my own small way, I stand here before you today, wearing the IDF army boots that I wore when I served as a soldier in the Israel Defense Forces, to state unequivocally, never again. Aczkolwiek stojąc tutaj przed wami, mam założone buty, które służyłem w IDF, czyli izraelskie armii, i krzycząc o tym, że nigdy więcej, żeby to się nigdy nie powtórzyło. Never again shall a mother have to give up her infant daughter to save the daughter from slaughter. Never again shall a young girl named Rivka, with a full and bright life ahead of her, have that life snatched away from her in such a cruel and barbaric manner. Nigdy więcej matka nie będzie musiała oddawać swoją córkę, żeby przetrwać. Nigdy więcej nie usłyszymy o tej dziewczynie Rywka, która zginęła tutaj. And it's to this young girl Rivka, whose remains lie buried here before us today, that I wish to address personally a few words in the Hebrew and Yiddish languages. I na pamięć właśnie tej dziewczyny Rywki, która została tutaj pochowana, osobiście powiem kilka słów w języku hebrajskim. נאמר בספר בראשית, פרשת וישלח, ותאמר דבורה מנקת רבקה, ותיקבר מתחת לבית אל תחת האלון, ויקרא שמו אלון בחוט. רש"י על הפסוק מביא את המדרש, נתבשר שם באבל שני, שוגד לו על אמו רבקה שמתה, ולפי שהעלימו את יום מותה, שלא יכללו הבריות הכרס שיצא ממנו עשיו, אף הכתוב לא פרסמו. מובא ביתר פירוט במדרש תנחומה, כשמתה רבקה אמרו, מי יצא לפניה? אברהם מת, יצחק יושב בבית ובעיניו כהות. יעקב הלך לו לפדן ארם. יצא עשיו הרשע לפניה? יקללו הבריות את זו שממנה ינק. מה עשו? הוציאו מיתתה בלילה. אמר רבי יוסי ורבי חניה, לפי שהוציאו מיתתה בלילה, לא פרשו הכתובים מיתתה אלא מן הצד. ההדה הוא דכתיב, ויקרא שמו אלון בחוט. שתי בכיות. שואל המעם לא עז, ולא לעשיו שני הורים, ובפטירת יצחק אבינו נאמר, ויקברו אותו עשיו ויעקב בניו, ולא חששו לקללות הבריות. מתרץ המעם לא עז
עצו פטירת יצחק אבינו היה יעקב אבינו נוכח, והוא התעסק בפועל בקבורת אביו, אבל עצו רבקה אמנו היה עשיו לבד, ומוטב שרבקה אמנו תיקבר קבורה אנונימית בלילה, ולא יתעסקו בה ידי עשיו. עשיו, שעליו נאמר, והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש, ודלקו בהם בחלום, ולא יהיה שריד לבית עשיו כי השם דיבר. עשיו, שעליו נאמר, ואת עשיו שנאתי, ואשים את הרב שממה, ואת נחלתו לתנות מדבר. עשיו, שעליו נאמר, הרנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום. ונקם יקשיב לצריו, וכיפר אדמתו עמו. עשיו, שעליו נאמר, ונתתי את נקמתי באדום, ביד עמי ישראל, ועשו באדום כאפי וחמתי, וידעו את נקמתי נאום השם אלוקים. למרות שרבקה אמנו נקברה בחווה בלילה, רבקה אמנו זכתה. היא זכתה לקבר ישראל. היא זכתה להיקבר במערת המכפלה. מעל הכל היא זכתה שלא יתעסקו בה ידי עשיו. רבקה אמנו זכתה. רבקה אחותנו לא זכתה. ידי עשיו רדפוה. ידי עשיו תפסוה. ידי עשיו טימאוה. ידי עשיו רצחוה. ידי עשיו חיללו את קברה. רבקה רבקה זיימר מויכל. Ich hab sich umgekehren zu spät. Ich hab gedarft sein do mit 68 Jahr zurück. Die Sonnen haben die getrabt. Die Reuzchim haben die Metame gewähnt. Die Hände von Amoleken haben dich umgebrannt. Und es bleibt uns nur weinen, treueren, gedenken und kein Mal nicht vergessen. To remember and to never forget. It is a Jewish custom to place a stone on the monument when visiting a gravesite. Various explanations have been given for this custom, but the most accepted explanation is to show respect for the deceased, that they have not been forgotten. W tradycji żydowskiej jest to upamiętniając śmierć i też odwiedzając na grob bliskiego, bierzemy i kładziemy kamień na grob. I have brought with me 2 stones from the land of Israel. One is from beside the grave of my father of blessed memory, from the hills outside Jerusalem, which I place here in the name of the extended Silverberg family in Israel, Poland, Canada, and the United States. Przyniosłem ze sobą 2 rodzaje kamieni z Izraela. Jedno jest z grobu mojego ojca, błogosławionej pamięci. Patrząc, który tutaj zamierzam postawić na pamięć rodziny Silberberg. The other stone is from beside the grave of my maternal grandfather of blessed memory, who was buried in Jerusalem on the Mount of Olives, Har Zaitim, where tradition states the resurrection of the dead at the end of time shall take place. I placed this stone on the monument of the 2 Silverberg women murdered here, and conclude this memorial ceremony by echoing the prayer and statement of faith in the coming of the Mashiach uttered by Jews for almost 1,000 years. Ani ma'amin be'emunah shlema b'viat HaMashiach, v'af al pi she'yitmameh im kol zeh achakelo b'chol yom she'yavo. I believe with a perfect faith in the coming of a Mashiach, and even though he shall tarry, I shall await him every day that he shall come. Drugi kamień jest z grobu błogosławionej pamięci mojego dziadka, i ze cmentarza również przyniosłem, żeby tu zostawić i była pamięć cytatem z żydowskiego, z tradycji pamięci o przyjściu. Tehei nishmatam hateorot v'akadoshot, sruot b'tzrua chayim ad olam. May their pure and holy souls be bound in the bonds of life forevermore.